wszystko. Witamy Was w kolejnym dniu zmagań z obiciem domku. Teraz jesteśmy na froncie. Marcin jest bardzo szczęśliwy, już nie wie, co ma ze sobą zrobić. Ja wiem! Spać bym poszedł! Tak, ostatnio niestety musieliśmy pracę przerwać, bo padało u nas. Dzisiaj dzień jest też taki pół na pół i tak przykrywamy, odkrywamy narzędzia. Ale powiedz o najważniejszym. A co jest najważniejsze? Że słońce mnie wkurza! Aha, no to wiemy, słoneczko, jeszcze koszulkę taką brałeś jak słoneczko. Żeby się odbijać od tego kurwa dziada słonecznego. Dobrze, nie jęcz teraz. Będę teraz jęczał, ponieważ mam teraz czas na jęczenie, ponieważ strasznie mnie zgrzało to sobie. Nie, poważnie, pogoda jest tak głupia, bo pada i zapala się słońce, tak. Więc wszystko jest jak pod soczewką. A ja mówię, no wiem, że to może wydać się śmieszne, dlatego kto nie ma z takiej skóry wrażliwej, ale mi to wiatr opala na zasadzie momentalnie i cierpię. Kręć! A to jest dużo pracy. Kręć. Au! Zaraz przybliżę kamerę i pokażemy Wam, co tutaj robimy. No siedzimy dalej w tym dołku, gdzie Sama jesteś w zdjęliśmy dołku. Ja jestem w dołku raczej. Deski tarasowe, żebyśmy się mogli dostać do frontu, tutaj do przodu naszego domku. A wszystko trzeba przerabiać, bo legary troszeczkę za daleko od tarasu, trzeba je ściąć. No jest zabawy, jak zwykle z takimi projektami. Widzicie, tutaj akurat Marcin między nogami ma legar od tarasu, tak? Dobrze mówię? Między nogami mam legar od tarasu, a ty jesteś, wiesz co? Tego no, mi jeszcze nie powiedziałaś. Kochanie, legar od tarasu, widzieli ją. Trzymaj się, bardzo cię proszę. No przycinaj. 2 stare jajka mam i całą resztę. O, tnij to, bo nigdy się z tym nie uporamy. No i zniszczyłem nam teraz. Dobrze. To już jest koniec. Może wyjaśnij teraz Bo dlaczego. bateria pada. Tak? No to pójdę zaraz naładuję. Wyjaśnij w ogóle, dlaczego to obcinasz, dlaczego nie mogłeś tego pozostawić. Bo mi się to nie Bo podoba. przecież i tak nie dotykało, tak jak tutaj to też nie dotyka, jest przestrzeń. Chodzi o to, tak, że to było dobrze w tym momencie, ale jeszcze dochodzi 3 cm deski modrzywej, ale ona jest gruba, co? Fajna deska. Tak, fajna. 3 cm dochodzi tutaj deski i widzicie, jakbym tego nie obciął, to by była za blisko. Tak. Po prostu za blisko i prawdopodobnie, nie wiem jeszcze tego, ta deska będzie musiała pójść też na stołówce, że będę musiał ją trochę zwężyć. Ale no nie wiem, i jeszcze opalić. No Także w zrobienie tej strony jest bardzo czasochłonne i takie pełne bo tutaj dodatkowo właśnie musi być siatka. Za chwilę jak porobię te zejścia w dół, to siatkę. Trzeba to wszystko pociąć. Kurde. Tutaj muszę ciąć całą tą balę. Ale będzie do palenia? Co niektórzy widzowie widzieli, jak robiliśmy ten taras, to może pamiętają to, chociaż nie wiem, czy wszystkie ujęcia były, bo wtedy akurat nam dysk padł, więc trochę materiału zostało stracone. Tak, można pokazać, jaki tam bałagan jest pod spodem, ale to powiem Wam, że nie było chyba tak już źle. pokazywałam. Nie było tak źle wcześniej. Jest coraz gorzej. No, chyba jak to pod tarasy, co chwila coś wpada. A teraz w ramach wyjaśnienia, jak Marcin skończy kręcić, to już Wam opowiem. Co niektórzy z Was pod ostatnim filmem wyedytowanym odnośnie kontenerka pytali się nas, dlaczego my nie daliśmy ocieplenia tutaj. No, Pomiędzy. Tak, pomiędzy. No to Marcin, może teraz sprostujesz. Ponieważ ocieplenie jest za membraną. Za membraną mamy, nie pamiętam czy tu jest 10, wiecie czy w mieszkaniu jest 15 czy 10, w której strony, ale mamy generalnie 25 cm wełny. Czyli cały plaster, czyli całe ucieplenie tego domu jest naprawdę porządnie, moim zdaniem jest porządnie zrobione. 3 cm macie deski modrzewiowej,
macie pustkę powietrzną. Nie dajcie się nabrać, że ktoś, bo widziałem, że specjalistów w internecie, którzy robili w ten sposób, że dali membranę na coś i na to dali deskę. Tak się nie robi. Ta deska zgnije, ta deska przepuszcza, ona jest wilgotna, ona przepuszcza membranę. Z mieszkania może chcieć uciec wilgoć. To jest specjalna membrana, która wypuszcza na zewnątrz wilgoć, a nie wpuszcza wilgoci czy wody do środka. Także zawsze się robi pustki powietrzne. Pamiętajcie też, że pustka powietrzna jest swego rodzaju izolatorem. Mimo że tutaj będzie siatka i to jest jak komin, to będzie cały czas tutaj powietrze krążyć. Będzie nam wszystko jakby ewentualną wilgoć wysuszać, bo będzie wilgoć. Pada deszcz, deska nasiąka, z tej strony trochę przechodzi, rozumiecie? I tam jest jakaś mikrowilgoć. Nie jest mokro, ale jest wilgotno, dlatego musi być ten komin. I mimo wszystko, że tam powietrze hula i wywala wam te ciepło i jakby studzi, to nie jest, to dalej jest izolator, to dalej jest częścią izolacji. Co tam jeszcze z takich ciekawych komentarzy ktoś pisał? Ostatnio jeden pamiętasz właśnie komentarz był, żeby dać tą miedziany drut. Właśnie, to jest bardzo od Andrzeja taki komentarz, bardzo ciekawy. Tak. Ja się ciągle, muszę powiedzieć, zastanawiam się nawet na tym, bo ma to sens, ma to bez dwóch zdań sens. Mówił, że stara szkoła. I on jest cieślą, tak? Tak, on jest cieślą i jakby wiecie, po ojcu, po dziadku. I powiem wam, że no mega ciekawa sprawa, bo popatrzcie, teraz dokładnie to co mówiłem. Deska przemaknie, jak będzie lało, to deska w końcu przesiąknie tą całą wilgoć i tu też będzie wilgotna od tej strony. Czyli ta wilgoć dostanie się na łatę. Łata, już też inny komentarz, łaty są impregnowane ciśnieniowo, także to nie jest, że to jest czyste drzewo. I dostaje się, więc w tym momencie tu na ścisku powietrze nie hula, powietrze hula tu, powietrze hula tu, co nie? Tak. Czyli ma znacznie utrudnione jakby suszenie. I co robili cieśle w dawnych czasach? Dawali 3-4 mm drut miedziany, no wiadomo, że miedzianego to bym nie dał, bo bym zbankrutował. Ja sprawdzałem, 10 metrów drutu 3 mm kosztuje 70 zł. 10 metrów to jest ta łata i troszeczkę. Także wiecie, by to kosztowało. A, bo tu mamy odstęp ile? Nie. To nie chodzi o odstęp, chodzi o długość. Okay. I teraz on mówi tak, żeby drut tutaj, nawet może być w koszulce, wsadzić pomiędzy łatę a deskę obiciową, tą odrzewiową, żeby była mini szparka. To będzie mini szparka i wyobraźcie sobie, że dzięki tej szparce powietrze hula też w ten sposób. Powiem wam, że naprawdę mocno mnie to zastanawia. Rozmawiałem z nim, mówi, że aluminiowy drut też może być, a ja widziałem, nie wiem, czy to jest możliwe, że... To jest chyba niemożliwe. Tam ktoś widziałem, taka szpula była aluminiowa, ktoś pisał, że 30 kg za 50 zł, niemożliwe chyba. Nie wiem. Aluminium jest też drogie. No ale że wszystko można użyć, co może być dystansem i nie rdzewieje, nie? No bo to jest podstawa. No to też jest takie... Powiem wam, że no mocno się nad tym zastanawiam, bo to jest... Chociaż jest to duży koszt. Z logiki i robota i jakby taka nie ten, ale powiem wam, że kusi, bo jest za tym mądrość. A Marcin też jest taki, że lubi zrobić raz porządnie. Ja wziąłem najcięższą metodę robienia. Tak. Bo popatrzcie, że na każdym można łączyć deski, można łączyć deski na cięcie 90 stopni, czyli tu ją wystawiam, tu łączę deskę, albo tu wystawiam i tu łączę deskę i daje się narożnik, co nie? Tak się generalnie robi, bo tak jest prosto. Najciężej robić 45, bo przy każdym, popatrzcie, to będzie w ten sposób, popatrzcie ile tu jest cięć i jeszcze z tej strony... Z drugiej strony mi tą deskę jak jest cięta. Na 45 stopni. I jeszcze z drugiej strony muszę takie dzyndzle ciąć. I wszystko w ten sposób będzie obrabiane. Także to jest ciężka metoda. Dodatkowo łączenia, które będę tu gdzieś robił pomiędzy deskami. To już wam pokażę. Ja mam taką jakąś deskę. Którą pokażę, bo ja jedną miałem. Mam. I teraz dobra, to tak, czyli wiecie, że każdy narożnik, każdy okna, narożnik domu będzie robiony na 45 stopni, a teraz każde łączenie deski, bo ja nie mam desek, to jest oczywiste, 9-metrowych, mamy tam 3, 5, 6-metrowe jakieś tam, czyli będą łączenia. Łączenia robimy w ten sposób. Nie wiem, czy to widać. No dobrze, Widzicie? Widzę, masz tu jazz zrobiony. Tak. I ta deska nie ma tego jazzu, ale w normalnych warunkach ona się tu nasunie. Tu się nasunie, czyli to obetnę i tu się nasunie to. Dlaczego to robię? Po to, żeby ta szparka, to będzie równo, pamiętajcie, bo tu będzie jazz, to nie mam drugiej deski.
Ta szparka będzie, że ewentualnie jak drewno będzie pracować, bo drewno się napręża i pracuje pod wpływem wilgoci, słońca i bla bla bla, to są jakieś mikroruchy, ale będzie drobna szpara zostawiona na te ruchy, ale pod spodem, jak ktoś popatrzy, będzie dalej widział modrzew. Wiecie, bo można by było zrobić to w sposób o taki. Na przykład, nie? Niektórzy tak robią, że wiecie, przystawia po prostu, no i prawie nic nie widać. No widać trochę czarnego, ale prawie nic nie widać. Tam jest ciemno, więc nie ma tragedii i też to pracuje. A ja robię na jazz. No, najtrudniejszą technikę sobie wybrałem. Trochę się boję, czy nie przesadziłem swoich jakby możliwości na umiejętności. Czy dobrze powiedziałem? Dobrze, no swoich umiejętności nie przeceniasz. Nie przeceniam. Ale wiecie, no trzeba mierzyć wysoko, nie? Później się spada długo przynajmniej. Też fajnie, lubię spadać. To też fajnie. Spadanie wam też czegoś was uczy. Dobra. Co niektórzy z Was już się bardzo cieszą na samą myśl o tym, że będziemy mieć obity domek, no my również, tylko że no zajmie nam to trochę czasu, więc Wy też musicie się trochę uzbroić w cierpliwość, a teraz deszcz pada. O, i się nagadałam, widzicie, deszcz pada, więc musimy znowu szmanatki wszystkie zbierać, no i taka zabawa głupiego, no. Dobra, zbijam się, bo zaraz znowu już będzie wszystko mokre, łącznie z kamerą. Korzystając z okazji, że musieliśmy się schować do domu, to pokażę Wam namiastkę, środek naszego domu, czyli jak sobie już urządziliśmy. Kuchnię widzieliście, łazienkę widzieliście, no i troszeczkę ten mały zakątek, co Wam opowiadaliśmy, że szukaliśmy tej komody, czy nie, jak to się nazywa? Ojejciu! Zapomniałam, słowo mi uciekło. No dobra, pal licho, no. Przypomni nam się w trakcie. Tacy jesteśmy, tyle razy wpisywaliśmy w wyszukiwarkę, że można oszaleć i co? No dobra, przyjdzie w trakcie. To właśnie, zobaczcie jak to nam wyszło, jak to wygląda. Jeszcze tutaj na dole musimy takie koszyczki na buty dać, żeby to tak nie wyglądało, no bo to nie jest estetycznie. To jeszcze stąd wyleci, to jeszcze są takie małe szpargały, kapelusiki. A tutaj mamy, zobaczcie, nasze nabytki z Anglii w większości. Lampę, którą zakupiliśmy, jak kupowaliśmy kiedyś studem, bo na którym stoi notabene komputer teraz i nasz tak, dzienny pokój. Dzienny pokój. To ktoś tam powiedział, wiecie, ale mam jeszcze lampę witrażową, a my pokaż, za jakieś grosze, taką piękną, no, i zobaczcie jaka piękna. Ładna. Ona jest troszeczkę wgnieciona w jednym miejscu, ale tego nie widać. Dużo przeszła, tak. I tutaj, no, część naszych obrazów, najmniejsza część naszych obrazów, które no akurat tutaj się nadają, bo my mamy takie w większości obrazy no dość wielkie. One są wielkie formatowe, naprawdę. No, z 1,5 na 1,5. Z 1,5 na 1,5, więc jeden z obrazów by nam zajął całą ścianę. Chociaż jak będzie kiedyś dobudówka, to na pewno znajdą swoje miejsce, czekają. Tutaj na przykład to nie jest obraz, no to jest akurat grafika, to jest artystki, no, którą na samym początku poznaliśmy, prawda? Zakładając galerię. Wspominaliśmy Wam kiedyś, że mieliśmy internetową galerię sztuki. Tak, to też jest jej obraz, zaraz pokażemy. A ten obraz, ta sama artystka, wyobraźcie sobie, robiła na obronę, to jest białe, czy widzicie teraz takie niebieskie na ekranie. I to jest różowe, takie jasne. To jest obrona pracy magisterskiej na SP, wyobrażacie sobie? Tak, no tutaj będzie jest kabelek podciągnięty po to, żeby był kinkiet, tak, żeby podciągnąć i... Dokładnie, więc mogliście zwiedzić kilka metrów kwadratowych naszego mieszkania, baterie się ładują. 3/4.
Aha, no tak. Bateria akurat do Jixa się ładuje. Proszę nie pisać mi komentarzy, ale brudny palec. Takiego? Nie proszę pisać mi komentarzy, że drzwi są zrobione. Drzwi są tak chamsko przeciągnięte, żeby no jeszcze nie zrobiłem tych drzwi. Tak. Drzwi już są, wiecie, rama jest, tylko trzeba je przeciąć, to już musi profesjonalnie stolarz zrobić, bo są pewne rzeczy, które potrzeba pod nasz dom zrobić. Dokładnie. A tu jeszcze kabelek, on ma swoje zastosowanie, Do alarmu. będzie do alarmu. To też chcemy obić. Ale to już w przyszłości Tak zawiśnie tutaj taki... Tutaj blat chcemy przedłużyć, no takie pierdoły, a z tego blatu właśnie zrobimy parapety i zrobimy tutaj taką... Tak, ale no to już część możecie zobaczyć. Ładne, co? Nie gadajcie, nam się podoba. To jest nasz gust. Tak, to mniej więcej wiecie, w strasznie mini skali, jak to kiedyś, nie będziemy pokazywać naszego angielskiego domku, jak był wykończony, co nie z obrazami, ze a ja wszystkim. nie wiem, czy nie pokazywałam, Tak? czy nie było jakiegoś takiego momentu, że widzowie mogli zobaczyć nasz Tu byście dom. widzieli pełny nasz gust. Nam się podoba, lubimy łączyć stare z O nowoczesnym. gustach się nie dyskutuje, prawda? No Są właśnie, gusta dlatego i mówię, nam się ściki. podoba. Dokładnie. I zrozumiemy, jak się nie spodoba. Tak, i zostawiamy pole do oddychania innym. Dobra, chyba sprawdź, może bateria już się naładowała i można działać dalej. Nie, wolę nie sprawdzać. I widzicie, co ja z nim mam? Dawaj. Wracamy ponownie. Widzicie, folię zaraz znowuż odkrywamy. Cały dzień taki. I tak co chwilę, co kilka minut przykrywamy, odkrywamy, przykrywamy, odkrywamy. No ale... Widzicie, że ta sama koszulka. Ja wiem, że wszyscy myślą, że ja mam dwie koszulki i chodzę cały czas w jednej. I to jest prawda. Znaczy nie, jutro przerzuci się na lewą stronę. Tak, jutro przerzucę na Bo lewą stronę. Marcin ma taką tendencję, że... Ja raczej rzadko się pocę. Znaczy pocę się, ale wiecie, nie tym potem, co jest taki tragiczny. Nie cebulą, tak? Nie cebulą, ale nie o tym chciałem. Pierzemy. Tak, Mamy bierzemy. suszarkę, wiecie, w tak małym mieszkaniu. Nie to no, nikt poczekaj nie na udowodnienie. O, Ale nie, tam no się to- suszy pranie. zwyczajna suszara, ale my powiem wam, że ponieważ jakby nie mieliśmy w zimie, człowiek tak nie posuszy, ma za mało miejsca w domu, żeby rozstawić. Poza tym wilgoć w tak małych pomieszczeniach by nas zabiła. Myślimy, że bardzo ważną poradą jest dla osób, które by chciały jakby zamieszkać w tak małym mieszkaniu. Kupcie suszarkę. Naprawdę. Musicie mieć miejsce do suszarki. Wiecie, te bębnowe, jak pralka to wygląda. Tak, to jest bardzo fajna My całe sprawa. życie to jakoś olewaliśmy, ale jak No. kupiliśmy, po prostu jesteśmy szokowani, jakie to My jest ją fajne kupiliśmy urządzenie. chyba jak przyjechaliśmy tutaj, Tak, prawda? Bo tak. w Anglii nie mieliśmy. Koleżanka właśnie miała i ona mówi, no Klaudia, Nie jedna i zachwalała. Tak, że wybierzecie bluzy, sweterki, czy dziecięce... Nie mechacą nie się, mechacą. tak mniej szarzeją, Tak. bo ona czyści wam te takie drobne niteczki, Te czy jak to się, kuleczki kuleczki, takie. to się tam, bo to nie jest tylko, że wodę wyciąga, tylko ona takie kulki robi, wiecie, z mechaconego szarego jakiegoś dziadostwa. Tak. I E, to nieprawda, że niszczą się ciuchy. Fakt, nie, ja tak kosztuje nie uważam. więcej energii, co nie? No bo, tak. bo musi być prąd, ale Zgadza jak się. macie małe pomieszczenie, ja nie wyobrażam sobie, jakbyście mieli suszyć, Mhm. wiecie, no żebyście grzyba nie mieli na ścianach, to jest problem. Dokładnie. Dobra, kochanie, my jeszcze o tym pogadamy na pewno nie raz, a ty się bierz... Nie, już więcej nie będziemy o tym rozmawiać, ponieważ nikogo to tak naprawdę nie interesuje. Dobrze, bierz się za budowlane rzeczy, bo tutaj na pewno widzowie przyszli pooglądać, co my tutaj konstruujemy, a nie rozmawiamy o pralkach. Widzowie znaleźli chwilę wolnego czasu, żeby... Dobra, wymyślasz coś głupiego. Już widać, nie idzie ci to. Nie, żeby własnej roboty nie robić, żeby mieć excuse. Aha, tak, żeby mieć wymówkę. Kochani, otwierajcie kanały, my będziemy do was przychodzić, też nie będziemy robić. Tak. 78. Jak widzicie, cały taras był opalony. Te deski są takie brązowo czy czarne, to nie jest malowanie niczym, tylko to wszystko było opalone. Tak samo każda z tych desek z każdej strony, 4, a nawet bym powiedział 6 stron, była opalona. Bardzo, czy ja mówiłem bardzo? Tak. Dużo czasu to zajęło. Powiem wam, że opalanie jest super. Jest cholernie czasochłonne. Ale działa, no na razie, tylko że tutaj oczywiście ciężko się chwalić, bo to jeszcze jest jakby świeży projekt, więc tam 3 lata dopiero ten taras ma. 3 ma już, czy jeszcze nie ma? Chyba ma.
No dobra, z tym to jest, te drzwi są kompletnie inaczej rozwiązane niż wszystkie nasze okna i drzwi tarasowe. Ponieważ tu jest takie XPS ocieplenie drzwi od dołu, żeby tam ciepło było, żeby to były ciepłe drzwi. I tam i nie mam tej półeczki. Albo raczej mam część, a część nie mam, bo krzywo jest zrobione. No i muszę tutaj coś po prostu kombinować, wiecie, na zasadzie znaleźć jakieś złote rozwiązanie. Coś, no nie wiem, muszę sobie po prostu chwilę pomyśleć. I tyle, bo na pewno muszę deskę pod to mieć. Najpierw to trzeba sobie przyłożyć i zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda i co ja tutaj muszę robić, żeby to wyszło. O, coś takiego. Spójrzcie, nieraz Wam wspominaliśmy, że nasze pieski, jak jest gorąco, chowają się pod taras. I tutaj macie tego dowód. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tu wystaje łepek Azjuni. Leży, śpi jak zabita. Tam jest wilgoć. Zresztą widać, jak się wszystko świeci. Tam jest tak jakby no mała kałuża, no bo deszcz padał. Przed sekundą co chwilę pada. I tutaj jest Azja schowana. A za chwilę Wam pokażę Thanosa, tylko muszę się przemieścić z drugiej strony, jak sobie tam razem odpoczywają. Tutaj jest właśnie taras zdemontowany, te dwie deseczki. A drugi misiaczek kochany jest tutaj przed Wami, się znajduje. Thanosek jest tutaj blisko, widzicie? Tutaj jest, odpoczywa chłopak, a z tyłu za nim Azjunia. Ich miejsce ucieczki przed słońcem. Marcin też by chciał się z chęcią tutaj schować, ale niestety nie może, bo musi pracować. Tak, bo Klaudia mu nie pozwala. Klaudia zawsze jest najgorsza. No, widzicie, ja jestem ta jędza w domu. Złaź do tego małpa. Tak, wiemy. Czy warto kupować piły z tak dużą tarczą? To jest 300 tarcza. Nikt się o to nie pytał, dlatego wam nie odpowiem. To po co zacząłeś? Muszę wymęczyć temat. Warto, jak dachy robicie, przede wszystkim dachy, wiecie, jak problem jest z cięciem pod ukosem szerokich desek. Wtedy ta maszyna to jest cudeńko. Właśnie, cześć, bo na ogół, wiecie, mają te chyba 20, to są tarcze, czy 20, nie wiem, 20 albo 25, nic nie pamiętam, 20 chyba, 21. Super do wszystkiego. Wszystko, bo jest lżejsza i bla 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 i ble ble ble. Ale jak już dachu, jak macie konstrukcję właśnie pod kątem, gdzie ten spadek jest znacznie duży, te długość cięcia jest długi, to bardzo warte są tego typu urządzenia. Zobaczcie na ten bajer. Ja jeszcze mogę coś takiego robić. Popatrzcie, jakie potężne cięcia jest ta maszyna w stanie wykonać. Także jakby ktoś potrzebował poważne roboty robić, na przykład pójść w naszym stylu, zacząć się budować. Ja jestem wielkim zwolennikiem inwestowania w sprzęty, które mogą dużo. Bo można wszystko zrobić, wiecie, powoli. To na początku może każdemu się wydawać, że już do czego ty to wykorzystasz, tyle tego sprzętu. I wiecie, trzeba się nauczyć go wykorzystywać, ale jak już później człowiek wie, to wie, aha, wezmę to narzędzie, to podrobię, na przykład jakiś cyrk trzeba stworzyć i te cyrki się tworzy i one działają. Także to bardzo polecam. A skąd wziąć na to pieniądze? No cóż, wyjeżdżacie jak Marcin z Klaudią do krajów zagranicznych i tyracie. Oracie na 2 etaty. I oracie na 2 etaty i pieniążki są. Skoro już tak się pytacie. Specjalnie tak mówię o tych pieniążkach, bo mieliśmy takie komentarze, wiecie, a skąd wy na to pieniądze? No wiecie, my nie mamy 5 lat. Człowiek jak pracuje i no to się dorabia, no przecież to jest oczywiste, każdy z nas coś ma. Tylko pamiętajcie, że to czasami wygląda jak niesamowite na przykład bogactwo, mamy na przykład dużo ziemi, no ale pamiętajcie, że my nie żyjemy w miejscu, które jest drogie, czyli tutaj działka, na przykład gdzie moi rodzice mieszkają, czy tam ten działka kosztuje 400 zł za metr kwadratowy, tutaj działka kosztuje 5 zł za metr kwadratowy, rozumiecie? I teraz jakbyście zobaczyli ich działkę, naszą działkę, to wy powiecie, Jezu, wy tu macie wolność, a oni po prostu zwyczajnie mają przy domu działkę. No ale wiecie, to są wybory wszystko, także każdy z nas ma, jak pracuje, mi się wydaje, no to jakieś tam pieniążki przecież można uzbierać. No i nie wydawać głupio. Nie wymieniajcie, nie wydawajcie głupio pieniędzy. No. Kurczę, cały czas nie wypokuje. To już jest jakiś spadek.
bardziej. Dobra, no możemy tak zrobić. I teraz problem jest taki, że właśnie, bo muszę tutaj dać deskę, która będzie to podpierać. Rozumiesz? I po prostu ten mały fragment dam kawałek dalej. Nie ma innej możliwości. Trzeba się wciąć, a nie będę ciął na tym, bo... No nie, membranę. No to czekaj, to ja zabieram ten parapet. No dobra. Całymi dniami nic nie robi, tylko krzywdzi mnie, krzyczy na mnie oraz krzywdzi krzykiem mnie. Tak. Fajnie wyglądam, co? No. Pożyczył mi okulary za 5 blach. Za 5 blach je pożyczyłem. Tak. Ale odda mi 7, powiedziała. Wiecie co, jak tak się tutaj zarabia na tym siedlisku. Dokładnie. Jak Marcin tutaj robił podmurówkę, mieliśmy już taras, więc nie zdejmowaliśmy tych 2 desek i gdzieniegdzie są takie tyci szparki pomiędzy tym... Tak, między krawędziakiem, na którym stoi budynek, a właśnie tą podmurówką. No właśnie. Tą podmurówką, a krawędziakiem, nie? Więc ja tutaj nurkuję i wciskam siatkę. A ja mam nadzieję, że zostanie, jak tak sobie głębiej zanurkuję. Tak, nurkuję i wciskam siatkę, żeby, no wiecie, no myszki. My się tak przed nimi wzbraniamy, bo... Żyjemy z nimi. Nie ukrywamy, żyjemy z nimi, chociaż w tym roku nie było tak jak w zeszłym, ale no gdzie czasami nam coś weszło i skrobało, no oczywiście no bo to nie było wszystko zrobione. I teraz chcemy już na amen to zamknąć i mieć... Tutaj nie, tu nic. Nie, a, pod spodem ty robisz. Pod spodem, wiesz co jest. Dobra, takie... ja spróbuję pokazać wam, o co tutaj loko. Widzisz? O, widzicie? O, jest decha i jest taka szparka. No i tą szparkę musimy tak zapchać czymkolwiek. Ja mam tutaj właśnie takie resztki jeszcze jakieś. No. Aha, wiesz czego to jest? Z królików. Widzicie, człowiekowi by się wydawało, a śmieci. No my tak może jeszcze zbieramy te śmieci, jesteśmy trochę takie graciarni, mamy w jednym miejscu, ale to się przydaje. To leżało 3 lata na swoje, nie 3, no może 2 lata i ma swoje zastosowanie. Chociaż to już było i przy kwiatkach. To dużo się przyda. Sprawdzało się. Przeżyło swoje i teraz idzie pod domek. Już chyba ostateczne jej miejsce. Czy dożywotkę tam Mam nadzieję, że rdza tego nie wpierdyli i będzie po robocie. No, ja mam nadzieję, że nie. A jak to tutaj? Tu jest chyba... O, tutaj jest szpara. I tu będziesz, no musisz też. No i tak właśnie tutaj jest, widzicie, do końca budynku. Tyle nam zostało. Nie wszędzie są szparki, ale te co są to ten. Tu już mamy załatane. Ja tą zrobiłem. Zaraz zrobię ten mały kabelek. I mysz nie przejdzie tą większą dziurą. I tu też tak zrobię. Dobra, przesuń się, prezes, bo muszę iść tam dalej. Ja się nie mogę przesunąć, bo brzuch mi przeszkadza. Przestańcie się całować, jak patrzę. A dobra, możecie. Nawet mi się to podoba. 2 takie zgrabne dziewczyny, kurczę. 3 takie zgrabne dziewczyny. Ale kurczę. I ja tutaj taki macho Sancho Panza. Super. Z wielkim brzuchem. No, a Thanos wiecie gdzie jest? Dokładnie tu pod spodem. No, Thanos ma wywalone tak jak ja. Tak, dobra. My z Thanosem się całujemy. Taka męska miłość. Dobra, dzieci, wy jesteście odsunięte, bo muszę wiedzieć ile mam ich kroić. Co? No właśnie. Prawda, tutaj poważną fuchę robi. Takich narzędzi używa, że nawet ja nie wiem do czego służą. Nie lubię go. Nie lubię i wolę w okularach robić. Ale no to jest niebezpieczne. Ja długo się do byczka przyzwyczajałem. No. On ma siłę i potrafi naprawdę dużą krzywdę zrobić. Dlatego Także jak się boicie narzędzi, to lepiej ich nie dotykajcie. ja pamiętam jak byczkiem robiłam, kroiłam pod te fundamenty.
Żabciu, pamiętasz jak to się nazywało? Te takie nie styropianowe, kartonowe formy do tych słupów, jak robiliśmy. Szalunek tracony. Szalunek jak robiłam, to słuchajcie, no jeszcze nie potrafiłam tak tym dobrze operować i jakoś tak nagięłam, że ta tarcza zgięła mi się w pół, ona wystrzeliła mi, tutaj mi poleciała. Marcina jeszcze wtedy nie, no gdzieś pojechał, nie było go. No i no nie wiem, nie lubię tego, no po prostu tego nie lubię. Nie lubię tym operować. No trzeba uważać Praktykę. i trzeba mieć tak praktykę, ale trzeba mieć okulary. To jest, ja robię bez, ale to jest głupota, także.